Zanieczyszczenie plastikiem stanowi coraz większe zagrożenie dla przyrody i mieszkańców naszej planety. Plastik i mikroplastik jest dziś obecny wszędzie, nawet w tak odległych rejonach jak Arktyka. Smutna śmierć. No ale przynajmniej wiadomo, że plastik zabija. Dosłownie. Zbadanie ilości plastiku na wybrzeżach północno-zachodniego Spitsbergenu było celem kolejnej wyprawy naukowców z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Naszej ekipie przewodził prawdziwy weteran wypraw polarnych, profesor Jan Marcin Węsławski. Znaleźli się w niej także profesor Lech Kotwicki z synem Błażejem, młodym badaczem Arktyki, Marcin Górski, sternik i fotograf oraz ja, filmowiec, dokumentalista północy. Choć była to już moja czwarta wyprawa w rejony polarne, zupełnie nie spodziewałem się tego, co na nas czeka i jak duże zagrożenie plastik stanowi dla przyrody i mieszkańców północy. Ja. Pięknie. Miło, przyjemnie, dwa pokoiki. Spoko, nie? Bardzo. Choć w planie mieliśmy biwakowanie w namiocie, po lądowaniu na brzegu okazało się, że nieopodal stoi stary drewniany chów straperski. Do niedawna deszcz był tutaj zjawiskiem praktycznie niespotykanym. Dzisiaj jednak nie dawał za wygraną, więc miło było schronić się pod dachem i ogrzać przy prowizorycznym kominku. Następnego dnia powitało nas ciepłe arktyczne słońce. Rozpoczęliśmy przygotowania do pracy w terenie. Spitsbergen to królestwo niedźwiedzi polarnych, które w wyjątkowych okolicznościach mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia naukowców.
Nikt z nas nie chciałby znaleźć się w sytuacji, w której musiałby zabić niedźwiedzia. W końcu jesteśmy tylko gośćmi w ich krainie. Mimo to każdy uczestnik wyprawy musi być na to gotowy. To jest ten sztucer Williams, odziedziczony po Siedleckim. Ale to jest ten haken końcowy, tak? Nie. To nie jest ten, tak? Haken korycowy to Trapper ma swojego Mausera. A to jest porządny sztucer na obydwa, i ten ze statku, i ten jest na amunicję 308 Winchester. I najpierw sprawdzamy, czy jest pusty. Jest pusty. Zamykamy. Teraz safe ma tak, że zamazał się już kolorek, nie pamiętam w którą stronę. Teraz jest safe. Jak odwodzimy od siebie do przodu, jest odbezpieczony, można strzelić. Ładowanie jest pojedynczo, w sumie wchodzą chyba tak. Wchodzą 3 naboje, bo tu się da wcisnąć jeszcze. Tak, no jest. Natomiast generalnie nigdy nie chodzimy z bronią załadowaną. Jak coś się dzieje, to ładujemy broń, dobijamy, zamykamy, celujemy, strzelamy. Oficjalne przepisy norweskie mówią, że jak z 20 metrów niedźwiedź się nie daje spłoszyć, należy strzelać, żeby zabić. Drugi rok robimy taką akcję, że odwiedzamy różne miejsca na Spitsbergenie, fotografujemy wybrzeże, żeby zobaczyć, ile leży tam pni drzewa dryftowego. Porównujemy to potem z tymi zdjęciami satelitarnymi oraz dość uważnie przechodzimy takie odcinki, zwykle 100-metrowe, kilka takich 100-metrowych odcinków, zbierając makroplastik, ten, który jest widoczny. Począwszy od nakrętek, od butelek, skończywszy na kawałkach skrzynek rybackich czy bojek i tak dalej. No niezłe łowy. Łapy sieci, pokrywka od jakiejś puszki, butelka plastikowa, taśma i kawałki wody. No i staramy się teraz przeprowadzić taką korelację, bo jeżeli zrobimy dobrą statystykę, która pokaże, że ta ilość drzewa dryftowego na wybrzeżu jest dobrze skorelowana z ilością plastiku, będziemy mogli szybko policzyć, ile tego plastiku rzeczywiście na brzegu wylądowało. Drzewo dryftowe już mamy policzone, bo to robi się takim automatycznym programem. Setki tysięcy tych pni już mamy wyliczone dla poszczególnych odcinków brzegu. No w tej chwili musimy to uzupełnić tymi informacjami o plastiku. Także łączymy kilka różnych zajęć. Po pierwsze zachwyt tym obszarem i to, że możemy pływać w zupełnie dzikim i niezmienionym przez człowieka terenie. Po drugie, no robimy coś pożytecznego, bo zrozumiemy, pomożemy też innym w jakiś sposób zrozumieć, jakie jest to realne zagrożenie plastikiem. Tak. Tej nie wyciągaj po prostu, nie? O, tu głęboko z tego. Tak. Trzeba od razu powiedzieć, że nie zajmujemy się mikroplastikiem, który jest takim powszechnym hasłem, którym się wszyscy bardzo martwią, bo mikroplastik jest wszędzie. Nie ma miejsca na świecie, gdzie go nie ma.
jest na Antarktydzie, na lodowcach, w wysokich górach. To są te miniaturowe cząstki, których nie widać gołym okiem. My zbieramy ten makroplastik, który jest niebezpieczny dla dużych zwierząt, dla ptaków wtedy, kiedy one jego zjadają, czasem dla dużych ssaków morskich, które potrafią go łykać, tak jak wieloryby zatykają się workami plastikowymi, bo dla nich to jest to samo co duża meduza. No, widzieliśmy dość dramatyczne obrazki martwych reniferów, które zginęły zaplątane w resztki sieci czy w resztki takich taśm do opakowań. Niestety jest tego bardzo dużo w Arktyce, tam gdzie ten śmieć, taka właśnie sieć czy jakaś lina przymarznie jesienią do podłoża, renifer czochra się, próbuje zobaczyć, co to jest za dziwne coś, zaplątuje się i ginie. No zjadłem coś teraz. Wygląda... Jezu, jak ja lubię taki ser. I tu został jeden wege kabanos, jakby ktoś miał jak ochotę. to spróbować. Ale to dobre ten kabanos, tak? Nie, dobre, te z ziarnami są dobre. Te normalne? Tam masz jeszcze, zobacz, tego sera ciemnego. Teraz płyniemy na Welkomstpinten, to jest przylądek zamykający Woodfjord. I tam znowu robimy zbiór kiełży, żeby sprawdzić tego rozprzestrzeniającego się atlantyckiego kiełża oraz liczymy śmieci, czyli znowu sprawdzamy, jaka jest relacja drzewa dryftowego do ilości śmieci. Ale tam za Winkela? Chyba wylądujemy z tej strony, bo tam są lepsze plaże. Tam powinno być przyzwoite lądowisko. Rozbieramy się i idziemy wzdłuż brzegu. A tu nie? Tu już jest głęboko? Czy płytko? Płytko. Jo. Wielu ludzi wyobraża sobie Arktykę jako zimną, monochromatyczną krainę niedotkniętą działalnością człowieka. Miejsce pełne śniegu, lodu, królestwo niedźwiedzi, wielorybów i fok. Tymczasem nawet tu, na prawie 80 stopniu szerokości geograficznej północnej, coraz częściej widać skały, tysiące barw i kształtów pozostawionych przez lodowiec oraz brunatno-zieloną tundrę rozpychającą się na pustkowiach, a na niej kolorowe śmieci, efekt uboczny naszej konsumpcyjnej natury. Nie niesie. O, tam widzę sieć rybacka zielona, nie? Z nowości spławik odkryla. O! A my tak teraz to głowy. My, słuchajcie, nie powinniśmy tych śmieci, jak je zbierzemy tam daleko w ląd, jak chcę przyjeździć tutaj za 5-10 lat zobaczyć świeże, bo teraz to będzie tak, że woda je te same rozrzuci. I powinniśmy wywalać tam, tak. wiecie, A tam z kolei będą rozrzucane po lądzie, tak, wiesz, tak czy owak, Wiatr będzie. to rozpiży. Dobra, to Więc wezmę. prawdę mówiąc powinniśmy zbierać do worka zabierać. i zabierać, tak. Ale faktycznie no jest to niewykonalne, nie? Wywóz śmieci ze Spitsbergenu jest trudny logistycznie i bardzo kosztowny. Polscy naukowcy liczą na to, że ich badania pomogą skonsolidować działania przyszłych akcji mających na celu efektywną zbiórkę. Żal było zostawiać te wszystkie śmieci na plażach.
ale nasza skromna ekspedycja nie byłaby w stanie zabrać ich ze sobą. Kłopot z plastikiem jest taki, że kiedy on już się raz dostał do środowiska, jest strasznie trudno go z tego środowiska usunąć. Po pierwsze dlatego, że znaczna część plastiku tonie, prawdopodobnie ponad połowa plastiku tonie. Po jakimś czasie on obrasta różnymi najpierw bakteriami, potem organizmami i jest go bardzo dużo na dnie morza, gdzie jest praktycznie, nie wyobrażam sobie metody, żeby go usunąć. Można coś robić z tym, który ląduje na brzegu. Jak mówię, o mikroplastiku można zapomnieć, bo go nie usuniemy, bo on jest po prostu tak w tej chwili jak składnik powietrza. Pomysły takie, żeby stosować jakieś sieci czy takie zapory, które będą zbierały te cząstki, są o tyle trudne w praktycznej realizacji, że w morzu pływa ogromna ilość organizmów. W morzu się składa ten litr wody, czy ten metr sześcienny wody, to jest po prostu żywa zupa, w której pływa plastik. Więc dopóki ktoś nie wymyśli jakiegoś urządzenia, do którego ten plastik będzie się przyczepiał jak opiłki do magnesu, to nie wyobrażam sobie skutecznej metody, bo te wszystkie eksperymenty z filtrowaniem wody zawsze się kończą tym samym, że filtruje się tyle samo żywych organizmów, ile plastiku, czyli efekt jest żaden. Kolejna jakaś nadawca boja? Podczas wędrówek natrafialiśmy na ślady i artefakty ze starego Spitsbergenu. Kości i szkielety zwierząt, pozostałości po husach traperskich, pułapkach na lisy i jeszcze więcej plastiku. Nawet na najbardziej osłoniętych częściach wybrzeża i w zatokach zawsze znajdowaliśmy jakiś niepasujący do krajobrazu element. Butelkę, zakrętkę, boję albo sieć. Były też bardziej pozytywne momenty, gdy płynęliśmy przez niezwykły archipelag wysp Fuglesongen lub zrobiliśmy sobie przerwę na skałkach pośród ptasiego fiordu, skąd mogliśmy podziwiać zróżnicowany krajobraz Arktyki. W końcu dotarliśmy do fiordu Magdaleny, gdzie mieliśmy założyć ostatni obóz, zbadać pobliskie punkty i czekać na oceanie. Po 10 dniach wyprawy zmęczenie powoli dawało nam się we znaki, ale ekipa pozostawała w dobrych nastrojach.
Wybór miejsca na obóz nie należy w tych stronach do najłatwiejszych. Musi ono spełniać sporo różnych kryteriów. Podejście do lądu powinno być w miarę łagodne i bezpieczne. Dobrze, żeby w okolicy znajdowało się źródło czystej wody pitnej, najlepiej z lodowca. I żeby miejsce na namiot było osłonięte od wiatru, a zarazem widoczność była na tyle dobra, żeby głodny niedźwiedź nie mógł podkraść się niezauważony. Ale ważne jest też to, żeby ten teren miał po prostu spektakularne widoki. To bardzo podtrzymuje morale, tak? Jak się rano wstaje, leje deszcz, wieje wiatr, wszystko jest mokre, to jak się wychodzi, patrzy na te widoki, góry lodowe, lodowce, ocean, to po prostu od razu jest lepiej. Raz, dwa, trzy? Tak, wystarczy? Dobrze, coś. Bardzo dobrze. Godziny plus 3 osoby, 6 godzin. No, nie wiem, jakby to zrobić. Na koniec wyprawy Arktyka zaszczyciła nas spotkaniem z polarnym królem. Co z jednej strony bardzo cieszy, a z drugiej skłania do smutnej refleksji, zważywszy na problemy, jakie napotykają niedźwiedzie w związku ze zmianami klimatu. Profesor Węsławski uważa jednak, że sytuacja może nie być tak dramatyczna, jak się wydaje. Obserwujemy bardzo pilnie lokalne zwierzęta, te arktyczne, które obawiali się wszyscy, że one będą wymierać, że będą podlegały wypychaniu przez tych przybyszy z południa. No ale te wszystkie obserwacje dotychczasowe pokazują, że przyroda się naprawdę bardzo dobrze do takich zmian dostosowuje. Te obawy o skutki ocieplenia dotyczyły głównie niedźwiedzia polarnego, jak on sobie z tym poradzi, bo był uważany za tak zwanego monofaga, czyli on się praktycznie odżywia tylko tą foką obrączkowaną, na którą skutecznie poluje tylko z lodu. No ale znowu okazało się, że niedźwiedź jest sprytniejszy niż nam się wydawało, potrafi polować na renifery, zapędza je do wody, topi. Nauczył się polować na te nowe foki, które leżą na skałach, podchodzi od strony wody. I oczywiście trzeba też pamiętać, że historycznie niedźwiedzie polarne przetrwały ocieplenie holoceńskie i ta populacja przeżyła, więc myślę, że to ocieplenie również przeżyją. Większy problem będą miały w takich miejscach jak Alaska, gdzie już wiadomo, że niedźwiedzie polarne, schodząc na brzeg, szukając nowych źródeł pokarmu, spotkały gryzli, które są ich bardzo bliskimi krewniakami, zaczęły się z nimi krzyżować po prostu. I mogło się wtedy rozpuścić w taką hybrydę, krzyżówkę pomiędzy niedźwiedziem gryzli a niedźwiedziem polarnym. Natomiast wiele gatunków potrafi współistnieć. Arktyka, ta taka zimna, klasyczna, która była mocno zalodzona, ona była bardzo zubożona w gatunki, ponieważ nie wszystkie organizmy wytrzymywały obecność lodowca, obecność niskich temperatur, całorocznej niemalże pokrywy lodowej. W tej chwili warunki się poprawiają, więc te gatunki z południa przybywają i radzą sobie właśnie współistniejąc tak jak foki. To samo obserwujemy wśród skorupiaków w planktonie, wśród skorupiaków żyjących na brzegach w strefie pływów, że te gatunki nowo przybyłe potrafią się podzielić środowiskiem z tymi lokalsami. Z takich rzeczy bardziej związanych z tym, czym się zajmuję, czyli tym dryf organizmów, to prowadziliśmy taką dyskusję z Norwegami, którzy w 2005 roku donieśli triumfalnie, że na skutek ocieplenia po raz pierwszy od paru tysięcy lat pojawiły się na Spitsbergenie omułki. To są te pospolite czarne małże żyjące na całym wybrzeżu Europy i północnej Ameryki, które kiedyś w czasie ocieplenia holoceńskiego, 9000 lat temu, masowo zasiedlały Spitsbergen. Potem, kiedy nastąpiło ponowne oziębienie, one zostały wyparte przez lód i nie było ich przez parę tysięcy lat, po czym w 2005 roku Norwegowie znaleźli te małże. One występują masowo w północnej Norwegii, natomiast rozmnażają się w ten sposób, że dryfuje larwa, która musi mieć względnie dobre warunki do przetrwania i mniej więcej przez 3-4 tygodnie powinna trafić na następne miejsce, gdzie może się osiedlić, bo inaczej tonie i ginie po prostu. No więc Norwegowie wyliczyli za pomocą
specjalnych modeli, że akurat 2 lata wcześniej, zanim oni to znaleźli na Spitsbergenie, były bardzo korzystne warunki. Był taki wielki napływ wód atlantyckich, który mógł umożliwić tym larwom rzeczywiście przetrwanie i że to był taki puls, który zasiedlił Spitsbergen omułkami. No myśmy w tym samym czasie znaleźli omułki, ale w zupełnie innej sytuacji, mianowicie znaleźliśmy je na północno-zachodnim Spitsbergenie, obrastające beczkę, którą wyrzuciło morze, i ta beczka była wytapetowana cała omułkami. To była wielka kolonia omułków, zdrowych i żywych, które oczywiście nie musiały ryzykować wysyłania swoich larw przez cały ocean, tylko przyjechały sobie w tej beczce jako dorosłe osobniki. Kiedy dotarły już na miejsce, gdzie mogły się osiedlić, tam mogły się rozmnożyć. No i naszym zdaniem omułki zasiedliły Spitsbergen dzięki plastikowym śmieciom, a nie dzięki temu, że akurat był taki bardzo ciepły puls atlantyckiej wody. Niewątpliwie przyroda i mieszkańcy Arktyki mają szansę przetrwać, przystosowując się do coraz bardziej gwałtownych zmian klimatu. Trudniej powiedzieć, co stanie się z nami, gdy zniknie lód i lodowce, a temperatura będzie biła kolejne rekordy. Szczególnie, że ocieplenie niesie za sobą nowe zagrożenia. Do Arktyki podróżuję już ponad 45 lat i widziałem tę taką jeszcze zimną Arktykę. W końcu lat 70. To miejsce, gdzie teraz jesteśmy, było trudno osiągalne, bo już się trafiało na pola lodowe latem, a oczywiście gdzieś tam w okolicach października cały ten obszar był już zajęty przez lód i ten lód utrzymywał się gdzieś mniej więcej do maja, czerwca co najmniej. No to w tej chwili latem się pływa bez problemu aż do 80 stopnia szerokości geograficznej. I ten lód, który kiedyś był barierą dla tych wszystkich odpadków, w tej chwili zniknął i cała ta fala pływających śmieci wędruje dalej na północ. No, takie najbardziej dramatyczne obrazki widzieliśmy na jednej z najbardziej północnych wysp tutaj na Amsterdamoja, gdzie nawet nie byliśmy w stanie zliczyć tego plastiku, ponieważ to było na metr kwadratowy, były setki kawałków, więc to pokazuje, że są te miejsca bardziej wrażliwe. I pokazuje też to, co dla mnie było zaskoczeniem, że jednym z najpospolitszych tutaj śmieci są zakrętki od butelek plastikowych. Zaraz po odpadkach rybackich, których jest mnóstwo, bo oczywiście te sieci rybackie się rwą. No, czyli to są takie rzeczy, na które mamy wpływ. Niewyrzucenie tej butelki, niewyrzucenie tych zakrętek to rzeczywiście już należy jakby do naszej odpowiedzialności, ale państwo powinno też zająć się regulacjami. Mi przed tą wyprawą nigdy by nie przyszło do głowy, że faktycznie tego plastiku aż tyle tutaj jest. I to daje do myślenia, jeżeli tutaj jest tego tyle plastiku, to gdzie jeszcze na świecie jest go o wiele więcej. Tak, to jest taka smutna konkluzja, że gdziekolwiek na całej naszej planecie wrzucimy plastik, to on właśnie prądami rozniesie się, a Arktyka jest takim w pewnym sensie ślepym końcem tej drogi plastiku. Trudno przewidzieć, jak to się będzie dalej toczyło, bo to, co też widzieliśmy, że te leżące dłużej, te odpadki w strefie pływowej podlegają rozkruszaniu. Fale tłuką tym o kamienie i ta duża skrzynka rybacka jest łamana najpierw na mniejsze kawałki, potem te mniejsze kawałki są rozcierane na ten mikroplastik. Tego mikroplastiku już się nie pozbędziemy, no a z tym makro rzeczywiście coś możemy zrobić.